To jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Warszawie. Kiedyś symbol nowoczesności, najwyższy budynek w Polsce i warszawska odpowiedź na pierwsze amerykańskie wieżowce. Został dramatycznie zniszczony podczas wojny i odbudowany w zupełnie innym stylu. Przez lata działał jako hotel, potem opustoszał, a dziś znowu przyjmuje gości jako luksusowy hotel Warszawa. Tylko czy ta historia, świetna lokalizacja i piękny budynek wystarczą, żeby stworzyć świetne 5-gwiazdkowe doświadczenia? Sprawdziliśmy to i powiem Wam od razu, ten hotel ma ogromny charakter, ale też kilka rzeczy, które naprawdę nas zaskoczyły. I to nie zawsze pozytywnie. Cześć, nazywam się Zuza Woźniak i jestem architektką. Od kilku lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz WOS Design. A w tej serii razem z moim mężem Rafałem pokażemy Wam najciekawsze i najbardziej nietypowe hotele zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tym razem jesteśmy w hotelu Warszawa, czyli dawnym Prudentialu. Zapraszam! Hotel Warszawa znajduje się w samym centrum miasta, tuż przy Placu Powstańców Warszawy, bardzo blisko ulicy Świętokrzyskiej. To lokalizacja, z której wszędzie jest blisko. Pałac Kultury, Stare Miasto i najbliższa stacja metra. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Także jeżeli ktoś przyjeżdża do Warszawy turystycznie, biznesowo, czy po prostu chce spędzić weekend w centrum, tak jak my, to lokalizacja jest naprawdę bardzo dobra. Sam Plac Powstańców Warszawy był przez ostatnie lata bardzo mocno remontowany. I szczerze mówiąc, okolica przez długi czas nie wyglądała tak reprezentacyjnie, jak mogłaby przy hotelu tej klasy. Wydaje się, że to już końcówka tych prac, więc potencjał tego miejsca jest naprawdę duży. I jeszcze jeden detal, to budynek, obok którego przez lata przechodziłam idąc do szkoły. Więc dla mnie ten pobyt miał też trochę osobisty wymiar z uwagi na okolice. Żeby dobrze zrozumieć ten hotel, trzeba cofnąć się do lat 30. XX wieku. Budynek powstał jako siedziba Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential. Projektował go Marcin Weinfeld, jeden z ważnych warszawskich architektów tamtych czasów. Ale nie był to zwykły biurowiec. W momencie powstania był najwyższym budynkiem w Polsce i jednym z symboli nowoczesnej, przedwojennej Warszawy. To były czasy, w których stolica bardzo mocno chciała pokazać, że jest europejską metropolią. Patrzono na nowoczesne wieżowce z Nowego Jorku i Chicago, na rozwój technologii i na zupełnie inny sposób myślenia o mieście, które zaczęło piąć się w górę. Prudential idealnie wpisywał się właśnie w ten nurt. Architektonicznie to bardzo ciekawy przykład warszawskiego art deco i modernizmu, ale nie takiego przesadnie dekoracyjnego art deco z dużą ilością ornamentu, tylko raczej odchudzonego, bardziej eleganckiego i miejskiego. Mamy pionowy rytm elewacji, prostą bryłę, monumentalność, ale bez nadmiaru detalu. Prawdziwa perełka architektury. Podczas powstania warszawskiego budynek został bardzo poważnie zniszczony. Uchwycony moment jego bombardowania stał się jednym z najbardziej ikonicznych zdjęć zniszczonej Warszawy. Po wojnie budynek odbudowano, ale w zupełnie innym duchu. W latach 50. został przebudowany na hotel Warszawa. Dodano mu socrealistyczne elementy, bardziej monumentalną podstawę, attykę, portyk i dużo więcej detalu. Co ciekawe, projekt jego przebudowy został zlecony temu samemu architektowi, który pierwotnie zaprojektował budynek. Marcin Weinfeld miał zatem bardzo nietypowe zadanie przeprojektowania swojego własnego dzieła. Po wielu latach działania zabytkowy hotel przeszedł gruntowną modernizację, a od 2018 ponownie przyjmuje gości. I to, co jest tutaj najciekawsze, to fakt, że nie zrobiono prostej rekonstrukcji. Z zewnątrz budynek częściowo powrócił do bardziej przedwojennego i modernistycznego charakteru, ale wnętrza są już zupełnie współczesne. Po poznaniu historii budynku czas, aby zajrzeć do środka. I tutaj pojawia się pierwsza rzecz, która nas zaskoczyła. Wejście prowadzi po dość wąskich schodach. Są pięknie wyłożone kamieniem i wizualnie naprawdę pasują do reszty hotelu. Ale funkcjonalnie nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Kiedy ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, robi się naprawdę ciasno. Jak na hotel tej klasy spodziewałabym się wejścia, które da większy komfort. Nie chodzi o teatralny efekt, tylko o wygodę. Podejrzewam, że to rozwiązanie wynikało z zastanej tkanki budynku i istniejących poziomów kondygnacji. Na szczęście dla osób z niepełnosprawnościami zapewniono dodatkową windę prowadzącą z poziomu chodnika do recepcji.
Recepcja jest wykończona materiałami naprawdę wysokiej jakości. Mamy świetne okładziny ścienne, naturalny kamień, metalowe, jakby gniecione, miedziane panele, piękne lampy i ogólnie bardzo elegancką i spokojną kompozycję. To wnętrze nie jest przesadzone ani zbyt dekoracyjne. Jest dopracowane i dość poważne. Brakowało mi tutaj efektu wow, ale być może to przez samą skalę pomieszczenia. Po budynku z taką historią spodziewałam się może mocniejszego pierwszego momentu, czegoś co od razu zostanie w głowie. Tutaj było ładnie, jakościowo, ale dosyć zachowawczo. Z punktu widzenia funkcjonalnego stół recepcyjny był zdecydowanie za szeroki. Wygląda ciekawie, ale w praktyce utrudnia kontakt z obsługą, bo żeby coś podać, trzeba się jakby przez niego mocno wychylić. To są drobiazgi, ale właśnie z takich drobiazgów składa się doświadczenie gościa. Lobby znajduje się w przestrzeni dawnego dziedzińca, który został przeszklony i zamieniony w wewnętrzną przestrzeń komunikacyjną. Zwróciłam też uwagę na meble ruchome, które miejscami były już po prostu zużyte. Przy hotelu 5-gwiazdkowym to są rzeczy, które od razu się zauważa, a przecież hotel jest relatywnie nowy. Nie miałam ochoty usiąść tam na dłużej, czy napić się kawy i po prostu pobyć. Bardziej czułam, że jest to elegancka przestrzeń przejściowa. Po zameldowaniu udaliśmy się windą do naszego pokoju. I tu po drodze dosyć ciekawe były korytarze. Może nie pod względem aranżacyjnym, ale pod względem ekspozycji, która się tutaj znalazła. I idziemy dalej. Co tu mamy? Jakieś rzuty. 304, tam. Na ścianach pojawiają się grafiki i stare rzuty Prudentialu, więc historia nie jest opisana tylko na stronie internetowej hotelu, ale faktycznie wpleciona w przestrzeń. To według mnie bardzo dobry zabieg. Nienachalny, niemuzealny, ale wystarczający, żeby przypomnieć gościowi: jesteś w budynku, który ma prawie 100 lat historii i naprawdę wiele przeszedł. Z korytarzy są też ciekawe widoki na centrum miasta. To są takie małe elementy, które sprawiają, że przemieszczanie się po hotelu nie jest nudne. Ocie, panie. Wow, ale piękne. Nasz pokój był naprawdę duży i to czuć od razu po wejściu. Nie ma wrażenia ciasnego hotelowego pudełka, w którym wszystko jest upchnięte co do centymetra. Jest przestrzeń, żeby swobodnie przejść, rozłożyć rzeczy, popracować czy usiąść na sofie. No, powiem, że najbardziej chyba mnie zachwycają te meble z tym czeczotem. To jest taki rodzaj forniru. Znowu w Raffles też trochę było, ale to jest w dużo większej ilości i to robi taką robotę. Układ pokoju był bardzo przestronny, a przy tym dosyć nietypowy. Mieliśmy oczywiście łóżko, sofę, bardzo duże biurko, przestronną szafę i sporą łazienkę. Ale jednym z najciekawszych elementów była właśnie dwustronna szafa. Opa! A tu jeszcze są jakieś szuflady? Może z drugiej strony. Chyba z drugiej to jest strony. dwustronny mebel. Masz rację. To taki mój ulubiony motyw. O, tak. A to już... To też się przesuwa? Wow! Ale akcja! Jaki tam ładny zestaw. Czyli zostań tu. Haha! Ale motyw! Mega mi się to podoba. Że możemy sobie nawiesić ubrań i ty się ubierasz z tej strony, a ja z tamtej na przykład. Ale ładny coś zestawik. Ja wiem, że to taka detal, ale ładny zestawik. Taki skórzany, no, fajny. To jest właśnie taki detal, który niekoniecznie robi efekt na zdjęciu, ale podczas użytkowania okazał się naprawdę wygodny. Stylistycznie pokój jest bardzo charakterystyczny. Widać w nim wpływy Art Deco i tego warszawskiego charakteru lat 30. Ewidentnie architekt miał bardzo konkretną wizję.
Mamy dużo ciemnego drewna, bardzo dużo czeczotu, czyli forniru o mocnym dekoracyjnym usłojeniu. Mamy beton, kamień, drewno, ciemniejsze tkaniny, cięższe meble i raczej poważną, trochę surową atmosferę. Ja tę odwagę bardzo doceniam. Ten pokój ma ewidentny charakter. Ale jednocześnie w kilku miejscach miałam wrażenie, że projekt trochę za bardzo chce być wyrazisty. Na przykład zestawienie surowego betonu i betonu architektonicznego tuż obok siebie wydawało mi się dziwne. Niby oba materiały są podobne, ale miały inny odcień i trochę inną fakturę, przez co nie do końca dobrze ze sobą korespondowały. Widzisz to? Widzisz to, panie kamerzysto? Widzę to. Ten jest prawdziwą konstrukcją budynku. To jest fragment konstrukcji, który był tu wylany, jak go odbudowywali. A to jest prawdopodobnie, tak, to jest po prostu, no tam nie wiem, czy coś zobaczysz, ale możesz, dobra, odsuń się i tak pokazuj, żeby mnie było widać, że to jest przedścianka z karton gipsu, na której taką po prostu potem wykonawca taką pacą nałożył taki efekt betonu. Jest kilka firm, które robi coś takiego, no ale generalnie no to nie jest taki genuine materiał, a to jest prawdziwy konstrukcyjny beton, który trzyma ten budynek, ale mamy go więcej, bo mamy go też na suficie w dużej ilości i jeszcze tutaj mamy 2 słupy i belkę, które tworzą taką wnękę na obraz. W ogóle mega mi się podoba to wykorzystanie tej wnęki na takie wyeksponowanie dzieła sztuki. Bardzo fajnego. Krzesełko tutaj takie. Ale pewnie na wrzucanie ubrań. Natomiast no, ten beton. Architekci mają fazę na punkcie betonu, także jak miziu. A tu w ogóle jakieś jeszcze zostały zapisy ołówkiem, ale to jest też sztos, uważam. Funkcjonalnie pokój miał dużo plusów. Bardzo duże biurko to dla mnie ogromna zaleta, szczególnie, że często zdarza mi się pracować na wyjazdach. Nie trzeba siedzieć z laptopem na kolanach czy na łóżku, ani walczyć o miejsce na małym stoliku. Blackout był bardzo dobry, zasłony faktycznie dobrze wyciemniały pokój, także rano nie obudziło nas światło słoneczne. Kolejną wadą, jaką zauważyłem w tym pokoju, jest to, że tu nie można zrobić sobie takiego blackoutu. Nie jest to w ogóle możliwe. Wszystkie te materiałowe tutaj nie pozwolą zrobić prawdziwego blackoutu. No bo ani to nie pozwoli zrobić blackoutu totalnego. Chociaż, o nie, cofam, tu jest do blackoutu jednak. Bo myślałem, że jest tylko tak. Nie, jednak będzie się dało. Czyli jednak ktoś to przemyślał dla ludzi, którzy są wrażliwi na światło podczas zasypiania. Ale same zasłony chodziły dosyć ciężko, co nie jest wielkim problemem, ale przy tej klasy hotelu spodziewałabym się, że rzeczy działają lekko i intuicyjnie. Pod względem funkcjonalnym największym minusem pokoju był hałas. W nocy cały czas było słychać auta. Ja wiem, że jesteśmy w samym centrum Warszawy, że to nie jest hotel w lesie ani butikowy pensjonat, ale właśnie dlatego w hotelu tej klasy izolacja akustyczna w oknach powinna być naprawdę dobra. Bo można mieć piękne wnętrze, świetne materiały, duże łóżko, elegancką łazienkę, ale jeśli w nocy nie da się zasnąć, to podstawowa funkcja hotelu nie działa. Oczywiście jest to nasza subiektywna opinia, ale dla mnie był to jeden z największych minusów tego pobytu, bo design jest ważny, historia jest ważna, ale sen w hotelu jest najważniejszy. Moje pierwsze odczucia, tutaj osoby, która się aż tak nie zna na architekturze, ale obcuje, to mogę powiedzieć jednym słowem petarda. O co chodzi? Dlaczego taki efekt na przykład na mnie robi te pomieszczenie? Chodzi o to, że ono jest jakieś. Nie jest po prostu w jakimś zwykłym stylu, takim typowym w takich hotelach. Nie jest po prostu, ma być drogo wyglądać, nie, to jest po prostu drogie, tylko jest jakiś, ma jakiś charakter. Tak jak tutaj się zachwycałaś tym
tymi meblami. Mi też się one bardzo podobają, bo mają one jakiś charakter. Podobają mi się po prostu te materiały, wybór tych kolorów, że to nie był taki oczywisty, że ktoś poszedł właśnie w ten taki wzór, a nie po prostu, bo może komuś się nie spodoba, tylko ktoś poszedł odważnie. Zróbmy jakiś charakterystyczny element tego pomieszczenia, który będzie wszędzie odwzorowany. I bardzo mi się to podoba, bo niektórzy boją się pójść w odważne rzeczy i potem jest takie nijakie. Większość ludzi w tego typu hotelach jest 1 dzień, może 2, czasami trochę dłużej. I moim zdaniem lepiej jest, jak hotele są takie 5-gwiazdkowe, które pójdą w jakiś styl. Łazienka była jedną z najładniejszych części pokoju. Duża, przestronna, wyłożona pięknym, naturalnym kamieniem. Materiałowo robiła naprawdę dobre wrażenie. Kamień w 2 odcieniach dodaje wnętrzu luksusu, ale w tym przypadku nie jest przesadnie pałacowy, jest raczej elegancki, nowoczesny i trochę surowy. Betonowy blat pod umywalką miał trochę inny kolor niż kamień na ścianie i nie idealnie pasował do reszty. Jest to naprawdę mały detal, ale jednak zwróciło to moją uwagę jako osoby, która na co dzień dobiera materiały i planuje detale. Ale tutaj również pojawiły się problemy użytkowe. Po pierwsze, przy wannie nie było mydła. Nie ma dozownika ani z mydłem, ani z szamponem, które znajdują się pod prysznicem, proszę cię bardzo. Niby drobiazg, ale kiedy korzystasz z wanny, to jednak chcesz mieć wszystko pod ręką. Możesz zamówić kąpiel z dostawą, że tak powiem, za jedyne 159 zł, gdzie przyjdą i tą kąpiel naszykują. Natomiast ja osobiście lubię się kąpać w wannie, więc chciałabym mieć możliwość wykąpania się w niej tak po prostu, bez konieczności nałożenia mydła pompką na dłoń pod prysznicem i przyjścia z nią do wanny. Prysznic miał szybę, która nie dochodziła do końca ściany, więc woda wylewała się poza strefę prysznica. Wydaje mi się, że szyba jest odpowiednio długa, oprócz tego, że tu jest dziura. What the... Halo? Gdzie logika? Co się stało? Może to nie przejdzie nigdy. No, ziomek, wystarczy, że wezmę ten, zacznę się myć i strzelę w tą stronę i to tu wszystko wyleci. To jest dziwne, bo już chciałam pochwalić, że jest wystarczająco długa szyba, że jakbym stała tu i się myła, to raczej są małe szanse, że wyleję wodę poza kabinę, ale ta dziura tam to... Ciśnienie w umywalce było tak mocne, że regularnie oblewaliśmy sobie spodnie. To właśnie sprawiło, że woda poleciała do połowy łazienki, więc można się nieźle ochlapać. No jakby już się nauczyliśmy i wiemy, że trzeba do połowy, ale jest to taki też drobna rzecz. Czyli wizualnie łazienka była piękna, ale funkcjonalnie nie do końca idealna. I to jest zresztą motyw, który pojawia się w tym hotelu kilka razy. Świetny pomysł, świetny materiał, mocny projekt, ale w użytkowaniu wychodzą rzeczy, które można było lepiej według mnie dopracować. Także jeżeli wykańczacie akurat swoje wnętrza, czy planujecie remont, to zapraszam do mnie, żeby wasz projekt był równie estetyczny, co funkcjonalny. Po zapoznaniu się z pokojem udaliśmy się na obiad do restauracji warszawskiej na poziomie -2. Tu dalej mamy kamień, ale i widoczną konstrukcję. Na uwagę zasługują tu przede wszystkim odsłonięte fundamenty budynku. Widoczne wielkie stopy fundamentowe nieustannie przypominają nam, że nad nami piętrzy się niegdyś najwyższy budynek w Warszawie. Wnętrza utrzymane są w stylu industrialnym, który charakteryzuje się właśnie podkreślaniem elementów konstrukcyjnych i ich surowości. Niestety, obiad w samej restauracji zrobił na nas dużo słabsze wrażenie. Ja zaraz powiem Ci, czy to jest
Tak dobre jak wygląda. W sensie... Jeszcze szparaga spróbuj. Chrupiące naprawdę. Jak szparag. Szparak, no. Przystawki były dobre, ale dania główne już raczej dosyć zwyczajne. Niezłe, ale też nie zapadły nam w pamięć, a ceny były bardzo wysokie w stosunku do tego, co dostaliśmy. Do tego restauracja była praktycznie pusta, więc brakowało trochę atmosfery. Bardzo dobre, bardzo poprawne, ale tylko tyle. Jakbym miał Tak, przyjść, to bym powiedział, że przyjdźcie tutaj sobie na tatara, przyjdźcie sobie na przystawki, Tak. ale obiad po prostu jest ok. A w Tak. tej cenie powinno być trochę więcej. Jest tak 2 razy za dużo. No może, no dobra. To w restauracji 6-7 dycha to jest ze 100. To trochę za dużo. 50%. Tak. Jednak żeby zwrócić honor kuchni, to jednym z najlepszych elementów całego pobytu było śniadanie. I mówię to bez przesady. To było najlepsze śniadanie hotelowe, jakie jedliśmy. Szczerze, myślę, że można pójść do tej restauracji tylko na śniadanie. Bardzo podobało nam się to, że były użyte produkty regionalne i w menu od razu było wskazane, który produkt skąd pochodzi. To od razu daje takie poczucie, że ktoś naprawdę przemyślał tę ofertę. Jak? Delikatniejsze jajka. Nie jest to anonimowy bufet, który mógłby być w każdym hotelu na świecie. A opcja à la carte była wybitna. Dania były dopracowane, pięknie podane i po prostu bardzo smaczne. Jeżeli miałabym wskazać jeden element, który najbardziej polecam z całego hotelu Warszawa, to byłoby to właśnie śniadanie. Bar był wizualnie całkiem przyjemny, ale jego lokalizacja trochę mi nie pasowała. Znajduje się w przejściu do restauracji, więc nie jest to kameralny, odcięty od reszty hotelu bar, w którym możemy się zaszyć wieczorem. Raczej przestrzeń, przez którą się przechodzi. Zabrakło mi trochę intymności i atmosfery. Na plus zdecydowanie cygarownia, która znajdowała się tuż obok baru. To element, którego nie spotyka się w każdym hotelu, ale nawet jeśli nie palę cygar, to doceniam fakt, że znalazła się tutaj taka funkcja. Po obiedzie i części restauracyjnej udaliśmy się kilka pięter wyżej na kawę. Na górze, czyli 6. piętrze, znajduje się restauracja o nazwie Szóstka z wyjściem na taras. Nagram mojego najpiękniejszego męża. Z rozwianym włosem. Widoki są przyjemne, ale nie aż tak spektakularne, jak można by się spodziewać po restauracji na dachu. Jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, co budynki naprzeciwko, więc perspektywa nie jest bardzo daleka. Ile tam tych łyżeczek? Jedna, ale już mi widziała te łyżeczki. Jak nie łyżeczka. Stałem taką koktajlową łyżeczką. Teraz jest fajne, ale podczas naszej wizyty bardzo wiało, więc dosyć szybko wróciliśmy do środka. Kawa była dobra i co ciekawe w rozsądnej cenie jak na hotel i taras na dachu, bo około 20 zł. Wystrój wnętrza tej restauracji był dla mnie najsłabszy ze wszystkich części gastronomicznych hotelu. Trochę bez polotu, trochę zbyt zachowawczo. Przy takim budynku i takim widoku można było zrobić coś znacznie ciekawszego i zapadającego w pamięć. Czy warto pójść na kawę? Tak. Czy jest to jedna z najciekawszych restauracji hotelowych, które zapamiętam na długo? Raczej nie. Po zapoznaniu się z całą ofertą gastronomiczną udaliśmy się na poziom -1 do strefy spa. I tutaj muszę przyznać, że było naprawdę dobrze. Cała strefa jest nastrojowa i faktycznie dała mi poczucie oderwania od centrum miasta.
Efekt dopełniało delikatne, przygaszone światło, przy którym wzrok po prostu odpoczywał. Skorzystałam też z masażu z peelingiem i było to super doświadczenie, totalne odprężenie dla wszystkich zmysłów. Także spa oceniam bardzo dobrze. Naprawdę świetnie tam wypoczęliśmy. A skoro było spa, to oczywiście musieliśmy sprawdzić też siłownię. I tu będzie krótko. 1 na 10. To nie była pełnoprawna siłownia, tylko raczej mały kącik wydzielony w rogu pomieszczenia. Było cardio, trochę miejsca do rozciągania, ale nawet to miejsce było tak małe, że gdyby pojawiły się tam 2 osoby, to nie było już miejsca do ćwiczeń. Mam wrażenie, że ta siłownia powstała trochę na zasadzie hotel powinien mieć siłownię, więc gdzieś ją wciśnijmy. No, Rafał był bardzo niepocieszony. Podsumowując, hotel Warszawa bardzo mi się podobał. To jest zdecydowanie jeden z ciekawszych hoteli, w jakich byliśmy, szczególnie jeśli ktoś, tak jak ja, zwraca uwagę na architekturę, wnętrza, historię budynku i materiały. Historia Prudentialu jest niesamowita. Architektura ma ogromny charakter, pokój był duży, łazienka piękna, śniadanie wybitne, a spa bardzo przyjemne. I właśnie dlatego ten hotel zostanie w mojej głowie. Nie jako anonimowy, luksusowy obiekt, tylko jako miejsce z bardzo konkretną tożsamością. Oczywiście nie obyło się bez małych potknięć, ale mimo tych niedociągnięć uważam, że to bardzo dobry hotel. Nie jest perfekcyjny, ale ma coś, czego wielu innym idealnie poprawnym hotelom brakuje. Charakter, historię i świetny projektowy kontekst. Czy polecamy hotel Warszawa? Tak, a szczególnie wszystkim fanom architektury. To już wszystko w tym odcinku. Dajcie znać, czy byliście kiedyś w hotelu Warszawa, albo czy kojarzyliście historię Prudentialu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał, a w komentarzu daj znać, gdzie powinniśmy wybrać się następnym razem. A my widzimy się już niedługo w kolejnym warszawskim hotelu, z którym powiązany jest blisko Robert De Niro. Cześć!